W dzisiejszym odcinku zaczniemy od tankowania i parkingówki Filipa. Będziemy podziwiać piękne krajobrazy w Słowenii. Pokażę, jak się zachowuje opona po najechaniu w plamę oleju lub czegoś podobnego. Powinklujemy po słowackich i rumuńskich drogach. Pokażę, jak obecnie wygląda przejście graniczne węgiersko-rumuńskie po wprowadzeniu strefy Schengen, a na koniec polatamy trochę dronem. Zapraszam! Naszą przygodę rozpoczynamy z Poznania, ładując motocykle na busa, 2 sztuki na busa, 2 na przyczepkę. Następnie udajemy się w tempie ekspresowym na Eskę w kierunku Wrocławia, dalej na autostradę w kierunku Katowic-Krakowa, do Zakopanego i dalej do miejscowości Kacwin, gdzie mamy pierwszy nocleg. I to właśnie z 19 czerwca praktycznie cały tranzyt, który żeśmy pokonali na busie. Tam żeśmy zrzucili sobie motocykle i zostawiliśmy busa i przyczepkę na miejscu i kolejnego dnia udajemy się już w kierunku Słowacji, dalej na Węgry i Rumunię w kierunku pierwszego noclegu w miejscowości Belis. Na tym tylko? No. Już to cię przytrzyma. Całą Skandynawię tak zjechałem, Kuba. Dobra, mi się nagrywa. Dzień dobry. Dzień dobry, na Mototripsach. Dzień dobry, internet. Już koniec, żadnych paleń, żadnych jedzeń. Jedziemy tankować i dzida. Jeszcze się połączyć trzeba, nie? Jak z tymi tankować teraz? Bo ja cię nie mogę namierzyć teraz. No dobrze, masz włączony? No. I klikałeś coś? No. Nie, nie klikaj, nie, nic nie klikaj. To wyłączę. Chuj. No, jeszcze Kuba. Halo, halo? Jest. Oj, Dzień dobry internecie! W końcu udało się wyjechać z naszego pierwszego miejsca noclegowego w miejscowości Kacwin. Pozdrawiamy serdecznie panią Danusię, gdzie zostawiliśmy busa i przyczepkę do następnego tygodnia. A my udajemy się pierwsze co to zaatakować motocykle, bo jak widzieliście przejechaliśmy busem, więc motocykle tak naprawdę były zapakowane na rezerwie, no i pierwsze co to musimy zapakować. Czemu busem? No to tak jak zawsze powtarzam, głównie czynnik ekonomiczny i też jak powiem troszeczkę taki funkcjonalny, no bo jechać od nas 576 km dokładnie do tego miejsca noclegowego autostradą i eskami jakoś nam się nie uśmiechało. Po prostu jest to strasznie nudna droga, ten Wrocław, Katowice, Kraków, więc po prostu pokonaliśmy to busem. No i dalej już sobie zrzucamy motocykle i jedziemy w kierunku Słowacji. Natomiast pierwsze co, to tak jak wspomniałem, musimy zatankować, bo za daleko nie ujedziemy. Daj Kuba, ubieraj ten hełmofon i lecimy, bo kurwa się wydłuża to. Co Filip? Czekam, nie myślę. Guzdrają się, nie? Z uwagi na małą powierzchnię sklepu, grupy zorganizowane, zapraszamy po 5 osób. Co? Kuba, weź, leć do niego, leć!
Zdarza się. Ale się skapnąłem. Za darką się wybiłem. No. Ale na szczęście trzeba teraz pokazane. To jest to, jak ja kurwa spakowałem rękawice na tyle. No ale co za gość. Kurwa. Nie wierzę. Nie wierzę. Co się nie dzieje? Dobra, chyba to jest No, to po tych porannych perypetiach już nikt nie potrzebował kawy, bo od problemu z interkomami na starcie to oczywiście parkingówka, na szczęście wertowana Filipa, nie te rękawiczki wzięte do pary, dobrze, że chociaż miał prawą i lewą, a nie dwie lewe, bo to dopiero był numer. Także udajemy się już w kierunku granicy ze Słowacją. Po drodze jeszcze fajne widoki po stronie polskiej, za chwilę przebijemy się przez granicę właśnie ze Słowacją. No i tutaj zaczyna się powoli raj dla motocyklistów, taki wstępniaczek.
W tej podróży założyliśmy sobie jedną taką regułę, że za wszelką cenę unikamy autostrad i esek, bo dla nas to żadna przyjemność, więc można powiedzieć, że w 99% jeździliśmy motocyklami po drogach lokalnych, tak żeby jak najwięcej zobaczyć, pozwiedzać, bo było jak najwięcej winkli. Wiadomo, jak się jedzie autostradą eską, to raz się jeździ bardzo szybko i za dużo się nie widzi, tylko się człowiek skupia, żeby jechać do przodu, a jak się jedzie lokalnymi drogami, to się też częściej zwalnia. Trochę więcej się widzi tej takiej lokalnej kultury, ludzi, usposobienia, jak to wszystko wygląda. No i w sumie tego trzymaliśmy się przez cały wyjazd. Natomiast w Słowacji, tak jak widzicie, jak w Bieszczadach byłem, kto oglądał te odcinki, to serdecznie zapraszam, żeby to też obejrzeć. Troszeczkę innymi drogami tutaj jechałem i im więcej tutaj wracam w ten kraj, tym bardziej mi się ta Słowacja podoba. Mnie osobiście tutaj też zadziwia ta kultura kierowców, że jak tutaj widzicie, no samochody co gdzieś tam zjeżdżają, robią miejsce, ustępują, nie ma z tym problemu. To mnie będzie zawsze zaskakiwać właśnie na tych w południowych krajach, tak od Czechy, Słowacja, Włochy, Austria, jest to jakby wrodzone w kulturę kierowców. W Polsce to wygląda lepiej oczywiście, ale no do południa mamy jeszcze trochę do nadrobienia. Natomiast sam kraj pod kątem tych dróg naprawdę mnie zadziwia, te krajobrazy, ta zieleń, jest tak bardzo czysto, przyjemnie się jedzie, bardzo uspokaja ten krajobraz przede wszystkim, człowiek tak chilluje i trochę inaczej się jeździ niż po Czechach. Po Czechach mam wrażenie, że jest bardziej dynamicznie, a tutaj tak naprawdę na chillaucie i bardzo mi się to osobiście podoba. Dalej, w dalszej części podróży przydarzyła się jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Mianowicie wjechaliśmy, wszyscy w sumie, albo w plamę oleju, albo w dalszej części usłyszycie od Marcina, mógłby to być wosk Kołominie, jak przejeżdżaliśmy, który spada z samochodów i dostaliśmy wszyscy uślizgi kół, zarówno przedniego, jak i tylnego. Zobaczcie, jak to mniej więcej wyglądało. O, tej, ślizga mi się przednia. To ja też. No, zobacz, bez mi się włącza. Nie no, teraz tak leciało. Dobra, proszę. No tak, kurwa, nie mogę tego kupić. Ale ty mam to samo. Czekaj, ja tu jadę sobie. Tak jak jest, jak wyjeżdżasz koło myli, jak narawali tym woskiem, wyjeżdżasz samochodami, nie? Niby nic nie ma, nie? Nie. Ja tu jechałem. No, w Bieszczad nie było czegoś takiego. Tu mam coś mokre. Tu, zobacz. No, także taka przygoda na wyjeździe. Ostatecznie myślimy, raczej to nie był olej, bo byśmy się wyglepili na tym rądku albo na pierwszym zakręcie, który był. Więc raczej to był ten wosk z myjnic, tam przejeżdżaliśmy, kończyliśmy, że był mokro i po prostu się opona w tym wymieszała i był
takie zachowanie, że besy się załączały i tylna opona buksowała, nie chciało hamować, także w piasku trzeba było to lekko przeczyścić, no i później już było ok. Au. Zabrałem śpiworka, aha. Widziałem, gdy będzie, nie wziąłem śpiworka, aha.
Zbliżamy się powolutku do granicy słowacko-węgierskiej. Po drodze kolejna kontrola, tym razem Straży Granicznej. Natomiast tutaj nie kontrolowali prędkości, tylko bardziej interesowali się busami, pick-upami, co przewożą, albo tak naprawdę kogo przewożą. I przejeżdżając przez to przejście, jest typowo niepozorne. Jedna wąska droga, jak widzicie, i nie wygląda to jak przejście tak de facto. Na Węgrzech za dużo nie pokręcę, za dużo nie popowiadam, ponieważ no, Węgry, no jestem tu drugi raz, w zeszłym roku tam 10 dni spędziłem, ale jeżdżąc samochodem. I wnioski mam takie same, jak przejechałem motocyklem, mianowicie dobre drogi to mają ekspresowe i autostrady, no i tutaj płatne winiety oczywiście, a na lokalnych nie za bardzo inwestują, no, dziura na dziurze, tutaj macie taki przykład jak to wygląda, wszystko się trzęsie. Nie ma jakichś super zakrętów, jakichś winkli, tam sporadycznie coś się zdarzy, ale przeważnie to są proste. No i widać, że oni w to nie inwestują i tak troszeczkę zmuszają w cudzysłowie turystów, żeby tymi płatnymi autostradami jeździć. To też tak za bardzo mi się to nie podoba i na Węgrzech też trzeba uważać, że nawigacja was może poprowadzić, jak chcecie jechać na Rumunię, takim małym odcinkiem autostradowym albo drogą płatną i trzeba parę myków poklikać w Google Mapsie czy w nawigacji, żeby po prostu nie wjechać na te tam 5 czy 10 km drogi płatnej. Po prostu trzeba przebić się szybciutko przez miasto, no ale to tam wam opowiem w dalszej części filmu. No rondo też tutaj, jak widzicie, pozostawia wiele do życzenia, no ale tak to mniej więcej wygląda na tych lokalnych drogach, także jak najszybciej po prostu chcieliśmy przejechać i przedostać się do Rumunii. Po drodze tutaj już musieliśmy zatankować, to jest pierwsze tankowanie od Polski, jak żeśmy zatankowali pierwszy raz motocykle. Spotkaliśmy przy okazji ziomali z Polski. No, jak to wyszło, no to za chwilę zobaczycie. Już po. Taki przyjmują? Ja zapłaciłem tymi jenami. Nie no, co ty. Kartą normalnie płacę. Dzień dobry. To ja, Mogę zrobić szachmat. to jestem ja. O, teraz widzisz jak jest obraz, widzisz? O. Chciałem powiedzieć, że Pat tutaj wjechał. Nie będzie już reszty. Właśnie dogadał po węgiersku. Załatwił widelce, dał radę zjeść. Pierwsze wrażenia z jazdy na plus. Pogoda świetna. Atmosfera na razie średnia, To się wytnie. ale się rozpędzamy. Ciągłość przygód zachowana? No, przygoda za przygodą. Na razie nie spotkaliśmy tutaj żadnych posłów. PiS. Ale zamierzamy odwiedzić. Może coś się uda. Jednego delikwenta przewieziemy ze sobą. Mamy miejsce w busie. Wejdziemy niby po autograf A założymy. i wyjdziemy z Romanem. Zagraniczne muchy zmywają się tak samo jak polskie muchy. Niepotrzebnie siadają w ogóle. Same się zmywają. Unia Europejska powinna wprowadzić taką specjalną dyrektywę, żeby zawartość środka ułatwiającego zmywanie był podawany muchom we wczesnym stadium rozwoju, żeby one po prostu jak rozpieprzają się Nie na kasku. brudziły, a czyściły. Tak, Tak. takie BioClean powinny No. zawierać taką formułę, że taka mucha wpada i robi takie pzzz i już jest czysto. A jak nie zdąży, to się po prostu to kumpela musi poprawić. na czysto odbija. Jak następnie wtedy motor wyjebał, kurwa. O, może opowiedz o tym, co czujesz na przykład, jak sobie o tym pomyślisz. Ból, kurwa. No weź go nagraj, bo tego nie widać po prostu. Nie, bo się otworzy za bardzo. Dzisiejszy dzień według mnie spęd przygód. Jak na razie powiedział takich, których bym nie chciał. Typu prawie obalony motocykl, kask, który spadł, szukanie kluczyków. Co jeszcze było? Ślizganie się koła. Ślizganie się Wjechaliśmy koła na wszyscy w olej asfalcie. czy coś. Ktoś tam wjechał w olej. Także historie mają swój ciąg dalszy, że tak powiem. Tak to wygląda. Ale generalnie z pozytywnym nastawieniem do dalszej jazdy. Dziękuję. To ja, Filip z Ptaszkowa. Cześć! Cześć.
Cześć. Kolorowa ekipa, każdy motor w innym kolorze. Tak. Jedzenie dobre, za darmo. To mu się udało, a to powiemy osobny sequel będzie do tego. Co jeszcze? Widoki fajne. Drogi też mi się podobają. Mieliśmy parę fajnych odcinków. Ale podejrzewam, że najlepsze jeszcze przed nami. No to jest tranzyt. Ciekawe, jaki będziemy mieli następny pokój i co jeszcze dzisiaj będziemy robić. Bo pewnie Marcin będzie puszczał tego swojego drona. Jak nie będzie wiatru. Jak będzie tak białe jak tutaj. Jak nie będzie wiatru. No ja jestem na razie zadowolony, a będę jeszcze bardziej zadowolony. I fajnie by było, jakby mnie nie bolały plecy, Bolą was plecy? bo na razie jest w miarę ok. Co, tematu jeszcze nie ma, nie? Ktoś zamawiał Dehala? Nie. Aaron. Ale mam wrażenie, że chłopaki się trochę stresują jeszcze. Muszą się wyluzować. Dobra, to 100 do granicy i później 200 z hakiem. W tym momencie przejeżdżamy granicę węgiersko-rumuńską. Jak widzicie, po wprowadzeniu strefy Schengen w styczniu 2025 roku w Rumunii tak to wygląda. Żadnych kolejek, sprawdzania, czekania w tym słońcu, w kolejce, jak to na YouTubie czasem się oglądało u innych podróżników. No i fajnie, bo można powiedzieć, że pół godziny do godziny czasem tutaj się oszczędza na takim przejeździe. Więc my już się cieszymy, że jesteśmy w Rumunii, już zaczyna się troszeczkę inny klimat. Dojeżdżamy do pierwszej miejscowości z brzegu przy granicy i szukamy jakiegoś miejsca, gdzie można zjeść. No i udało się znaleźć w centrum fajną knajpkę. No oczywiście po zjedzeniu chłopacy już wypoczęci i zaczynają mi tutaj świrować.
No, to chłopaki narobili trochę hałasu. Boże, zmiłuj się nad ich duszami, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, w Rumunii te kościoły, które oni mają wybudowane, to są dla mnie arcydzieła, dzieła sztuki, bardzo ładnie utrzymane, robią naprawdę wrażenie. Fajnie to wygląda, jak się jedzie, bo w każdej wiosce, a przypominam, jeździmy tylko drogami lokalnymi, to praktycznie jak nie jeden, to 2 kościoły były zawsze, także Rumunia, można powiedzieć, bardzo religijny kraj. No robi to piorunujące wrażenie. Do dróg też się nie ma co przyczepić, bo naprawdę asfalty mają bardzo dobrej jakości. Takie 4, 5 po mojemu, że no ja nie mam uwag, tak? Czasami jest tak, że wjeżdżamy gdzieś w jakąś wioskę, domy rozpadające się po prawej, po lewej, tak? Azbest wszędzie, jakieś tam naprawdę domy z dykty, a droga po prostu nówka, funkiel, chodniki, rowy melioracyjne, wszystko porobione, więc no ja byłem pod wrażeniem. No co wioska to dosłownie jakiś pałacyk kościelny zrobiony, robi to naprawdę fajne wrażenie, fajny klimat buduje. Też te flagi rumuńskie powiewające na słupach w wioskach też fajnie to wygląda. Mi się przypomina od razu Słowenia, bo w Słowenii bardzo często tak też jest, czy też w Austrii, co taki patriotyzm buduje. No i będąc w Rumunii, musicie pamiętać jednej rzeczy, żeby nie mylić Rumunów z Romami, czyli tak zwanymi u nas Cyganami. Bardzo potrafią się o to obrócić. Nam się taka jedna sytuacja trafiła, gdzie coś tam przez przypadek kolega zażartował po cygańsku i oni od razu, że my nie Cygani, my Rumuni, nie mylić nas, nie, dla nas obraza i w ogóle. I tam po swojemu wyzywali albo po angielsku. No więc na to trzeba uważać, bo są lekko przeczuleni, mam wrażenie, chociaż się nie dziwię, tak, no bo opinie są różne. Także jesteśmy u Rumunów, nie u Romów, nie? To tak, żebyście mieli z tyłu głowy. No jeśli chodzi o drogę już poza tym miastem, no to zaczynają się fajne, łagodne winkle. I tutaj tą drogę, co mam ustawioną do Parku Narodowego Belize nad jeziorem, specjalnie sobie wytypowałem, bo są bardzo fajne, kręte drogi, fajne widoki. Często droga pomijana przez motocyklistów, bo jest krótsza droga na Transalpinę, ale no jak zobaczycie nagrania, no to nie warto z niej rezygnować, warto te paręset kilometrów nadłożyć, dołożyć sobie jeden nocleg, żeby się tędy przejechać, bo uważam, że jest tego warto, że nie skracać sobie, żeby tylko Transalpina, Transwakarska i do domu, nie? No, jak już jechać, to jechać, no tyle kilometrów się jedzie od Polski, no to żeby jakaś większa wartość dodana z tego była, no i oczywiście tylko drogi lokalne, a nie autostrady. Tutaj w Rumunii trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o zwierzynie. Ponieważ zwierzyna często leży przy drodze, na drodze, przechodzi przez drogę, także na zakrętach ślepych można się lekko zdziwić. Ja tutaj nie mam na myśli jeleni, saren, łosiu, niedźwiedzi w sumie, ale bardziej mam na myśli taką domową zwierzynę typu psy. Jest mnóstwo psów bezpańskich, to też musicie uważać. Są właśnie takie bryczki konne, jak tu widzicie na obrazie. To też zakrętem możecie się czasem ładować, jakbyście tam się zapomnieli. Jakieś tam owce, kozy, tego typu rzeczy, nie? I jest tego naprawdę ogrom. Tutaj jadąc obok cyrku, to miałem wrażenie, że to jest taka scena z Hitchcocka, czyli rozdział na skórki i wrony. No i jak wjechaliśmy do miasta, no to w mieście oczywiście gorąco, bo upały zaczęły przychodzić też w Rumunii w tym czasie. Natomiast jedną rzecz chciałem przypomnieć, ponieważ mieliśmy taką rozmowę, gdyż są fontanny w mieście i często ta woda wylatuje na drogę, no i Scooby tutaj, który właśnie jedzie, miał taką przygodę, nie teraz, tylko za młodu, za dzieciaka, gdzie po prostu dostał aquaplaning czy poślizg jadąc z suchego na mokre i władował się pod samochód, więc widząc to od razu mu się przypomniała ta historia i nam tutaj się podzielił z tym. Także tak uważajcie, ostrożnie hamujcie, nie dzidujcie, bo możecie się tutaj też dziwić, a po co przygody jakieś niepotrzebne na wyjeździe. Wyjeżdżając już tutaj z miasta zaczynają się fajne winkle, fajne zakręty, więc zostawiam Was tymi zakrętami, bo naprawdę jest co podziwiać.
Marcin, mi się rozładował ten interkom. Co, chcesz mój? No nie, tylko ci mówię, nie? A musimy się zatankować, bo ja tam nie wiem, czy są stacje, bo tam wchodzimy w góry i nie wiem, czy coś tam będzie po drodze, czy nie. No ja będę jechał, ale Ty no dole i tak mi się chciało pić. no. Staniemy, napijemy się. Ale te zakręty kurwa były fajne, nie? Jeden kurwa miałem taki lewy, że wyszedłem sobie na prawo. I ściąłeś do lewej. Co? I tak na lewy wjechałeś, tak? I kurwa tej nie miałem kurwa z czego odjechać, nie, bo było za wolno. I tak jakoś kurwa tej, no tak blisko kurwa pojechałem, nie? Ale i tam paniki nie było, nie? Ale to jedno co tak nie takie wiesz, że mi tam nie weszło, a tak reszta to no po prostu na takim kurwa luzie, nie? To wszystko, że Ja się bawiłem, ja się tutaj bawiłem. to kurwa No, robi mówię, no, mi jak taką was frajdę, sobie. że to jest niesamowite, nie? Podjedź sobie kleję. Ja zauważyłem, że mój mało pali jak na to, że ma kurwa taki duży silnik i jest taki ciężki, nie? I stary w Masz dodatku. mało bagaży, weź nie gadaj. Zobacz, że ja mam napierdolone tego. To robi moment. Niepotrzebne są obroty, to robi moment. MT-10 też można nadawać do turystyki. Co? MT-10 też się można nadawać do turystyki. Widziałem, że miał szybę, taką trochę wyższą i na niej deflektor. Nie wyglądało to jakoś paskudnie, a wyżej miał ochronę przed wiatrem niż ja. No, to jesteśmy po postoju na stacji i pogaduchach motocyklowych, gdzie to jakie fajne zakręty, kto ma jakieś spalanie, który mniej pali, dlaczego, który motocykl lepszy do turystyki. No i tutaj zawsze jest, mówię, że ten lepszy, a ten więcej goni, a ten więcej mocy, a ten bardziej skrętny. A na końcu mówię, że i tak wszyscy skończymy na GS-ach, bo z jakiegoś powodu ta sprzedaż GS-ów cały czas rośnie i z jakiegoś powodu ci ludzie wybierają te motocykle. I mówię, mi się po prostu nie podoba ten motocykl i może, albo jeszcze nie dorosłem do tego, no ale nie wykluczam, że w przyszłości może taki GS zagości w moim garażu. Tutaj taka ciekawostka, zobaczcie jak oni budują te drogi szybkiego ruchu, pełno ciężarówek, robotników, no idzie to dosyć szybko, oni naprawdę szybko budują te drogi i tak jak mówię, oni drogi mają no, w perfekcyjnym stanie, nawet te drogi lokalne. Widać, że te pieniądze z Unii wykorzystują, nie idą na jakieś tam boki, tylko rzeczywiście robią te drogi. I tutaj dojeżdżamy do momentu takiej nagrody na koniec dnia po tych 500 km, bo ponad 500 tego dnia było do zrobienia, więc całkiem sporo, że byliśmy zmęczeni. Ale ten ostatni odcinek przy jeziorze właśnie Belize jest no, rewelacyjny. Ja się tutaj tak bawiłem na tych zakrętach, z takim lightem sobie też jechaliśmy. No naprawdę super i no nie warto odpuszczać tego odcinka, zobaczcie sami.
Tym oto sposobem zbliżamy się do naszego pierwszego punktu w Rumunii, do pierwszego miejsca noclegowego nad jeziorem Belis. Bardzo urokliwe miejsce, w bardzo świetnej cenie, bo tam chyba wyszło, nie wiem, 115 zł ze śniadaniem od osoby, więc że w ogóle mistrzostwo świata. No musicie tam się przejechać, słuchajcie, no cisza, spokój, piękne widoki nad jeziorem, w górach, no, czego chcieć więcej, także zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie zjedziemy Transalpinę, udamy się do Bukaresztu, a tymczasem szerokości. Trzymajcie się, cześć.